Byliśmy dzisiaj z Erykiem, niedawno w sumie wróciliśmy z lekcji muzyki. Jak tylko przekroczyliśmy próg sali, w której miała być lekcja muzyki, to pani od razu przyszła, jeszcze nie wiedziałam wtedy, że to prowadząca, ale od razu przyszła i przywitała nas, zapytała się, czy to Eryk. Powiedziała, gdzie mamy usiąść, jak będą wyglądały zajęcia, także czułam się naprawdę bardzo fajnie, że wszystko zostało mi wytłumaczone. Pani na tych zajęciach śpiewała, puszczała muzykę, miała różne zabawki, pokazywała dzieciom, puszczała bańki mydlane, był też taki fajny motyl z materiału i ona tam gdzieś go puszczała, żeby sobie tak latał w cudzysłowie. I w sumie to najbardziej podobało się Erykowi, jak zobaczył tego motyla latającego, to po prostu wzrok jego był za tym motylem. To było bardzo fajne, że mu się to podobało. Tak samo z bańkami mydlanymi. Po prostu był zafascynowany, że one tam wszędzie gdzieś sobie latały. Jak tylko weszliśmy do sali i Eryk zobaczył dzieci, małe dzieci, to miałam wrażenie, że jest taki zafascynowany, że są inne osoby niż tylko starsze, bo tak naprawdę pierwszy raz widział takie małe dzieci, także to było fajne. Eryk troszeczkę moim zdaniem jest za małe, ponieważ pani pokazywała jakieś zabawki, pokazywała dzieciom, nie wiem, żeby założyć czepek, żeby tam grzechotać z grzechotkami, on jeszcze nie umie takich rzeczy, on nie jest za bardzo nawet zainteresowany różnymi rzeczami, jeżeli nie jest to jakieś bardzo kolorowe. Kolejnym argumentem, do którego nie jestem pewna, czy będziemy chodzić na te zajęcia, jest to, że Eryk ma swoją drzemkę o godzinie 12:30, a te zajęcia skończyły się dzisiaj właśnie o 12:30 jakoś. Miało być do 12:15. Okej, fajnie, że trwały dłużej, ale tak jak mówię, Eryk ma drzemkę. Myślałam, że akurat zdążymy, bo tam do tego miejsca jedzie się tak naprawdę 4 minuty autem, więc myślałam, że w 15 minut się wyrobimy i położę go szybko spać. Ale niestety, że zajęcia, tak jak powiedziałam, skończyły się później, to Eryk jeszcze na tej sali, kiedy wzięłam go na ręce, zasnął po prostu, nie wiem, w kilka sekund. Był tak padnięty. Przede wszystkim, wiadomo, wrażenia, ale wtedy zazwyczaj kładę go spać. Zastanawiałam się, czy nie zapisać, dalej zastanawiam się jeszcze, czy nie zapisać Eryka na zajęcia z pływania. Oczywiście muszę obczaić, żeby te zajęcia nie kolidowały z jego drzemkami, bo to jest dla mnie mega ważne, jeżeli robimy teraz sleep training. Ale to by było fajne, bo w sumie takie małe dzieci lubią wodę, on też lubi wodę, lubi się kąpać, a myślałam, że mógłby chodzić z Dominikiem, bo Dominik też lubi pływać, oczywiście nie pływałby tam z Erykiem, ale mogliby mieć jakieś takie wspólne zajęcia, coś co by ich łączyło, może jakby Eryk był starszy, lubiłby dalej pływanie, uczyłby się pływać i mieliby takie wspólne zainteresowania z Dominikiem, tata z synem. Myślę, że to by było bardzo fajne. Fajne jest to, że zazwyczaj pierwsze zajęcia są za darmo, ponieważ tak naprawdę jeżeli zapłacimy, a nie jesteśmy pewni, czy będziemy chodzić, bo tutaj w większości przypadków jest tak, że płaci się tak jakby za kilka lekcji. Można oczywiście pójść na jedną, ale w większości jest tak, że płaci się tam za 5 czy 10 lekcji z góry. Myślałam, żeby właśnie zaczął może od sierpnia albo od września, jak wrócimy z Polski. Wiem, że jest jeszcze mały, ale tak naprawdę układ nerwowy dziecka jest teraz bardzo aktywny. Rozwija się już od pierwszych dni życia i po prostu te synapsy, komórki nerwowe wariują, jak widzą nowe rzeczy. Chcę mu teraz jak najbardziej pokazywać wszystko, żeby patrzył, ponieważ to mimo tego, że on tego nie będzie pamiętał, to wszystko w głowie zostanie, komórki to zapamiętają, także jest dla mnie mega ważne, żeby on dużo widział, dużo go interesowało, żebym mu dużo pokazywała, bo uważam, że to zaplusuje po prostu na przyszłość, na jego rozwój. A kto się tak uśmiecha? Hello, gdzie tam patrzysz? Kto tam jest tajnego? Mucha. My właśnie wybraliśmy się na spacer, jest godzina 9. Zazwyczaj chodzimy na spacer trochę później, około południa, na drugą drzemkę Eryka, a teraz w sumie jest pierwsza drzemka.
tutaj jest szkoła, więc chyba zawracamy, bo nie będzie mnie słychać. Także na drugą drzemkę Eryka, ale jest ciemno. Dobra, już mamy. Ale jest gorąco. Jest teraz fala upałów tutaj u nas. O godzinie 7:30, przepraszam, bo o tej godzinie się obudziliśmy z Erykiem. Patrzyłam na telefon i temperatura tutaj w Southampton o tej godzinie wynosiła 19 stopni Celsjusza. Teraz jest 25 o godzinie 9. Eryk jest wytrwały, także nie jest źle. Przeżywa te upały dość dobrze, także pewnie po mamusi ma tolerancję do temperatury. Prawda, kochanie? No, także weźmy sobie teraz tu po okolicy i nie wiem, pewnie pójdziemy jak zwykle na jakąś kawkę, jak Eryk zaśnie, bo nie chce chodzić po tych wszystkich wertepach. Te chodniki tutaj nie są zbyt fajne, jeśli chodzi o spacery z wózkiem. Także jeżeli będę widziała, że już jest bliski snu, to po prostu gdzieś tam sobie stanę, napiję się kawy. Chciałabym nagrać filmik odnośnie porodu tutaj w Anglii, jak to wszystko wygląda, opieka i tak dalej. I też taki filmik opieka po ciąży. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zbieram się, teraz zbieram materiały, ponieważ no niby jest to proste, bo ja to wszystko przeżyłam. O, chyba ktoś idzie spać. Nie zdążyłam nagrać wszystkiego na spacerze, bo Eryk zasnął zaraz jak zaczęłam nagrywać, więc poszłam sobie na kawkę, ale było w kawiarni mega dużo ludzi, także nie nagrywałam tam, żeby po prostu przede wszystkim nie przeszkadzać i też dodatkowo nie nagrywać osób, które korzystają z lokalu, ale tak jak mówiłam, chcę nagrać kilka vlogów, takich bardziej gadanych, mimo tego, że ja to wszystko przeżyłam, czyli wiadomo, ciąża, opieka, poród i tak dalej, to jednak niektóre rzeczy się zapomina i nie chciałabym tego zrobić, więc chcę sobie po prostu spisać wszystko na takiej liście, krok po kroku, przypomnieć sobie, czy pamiętam to wszystko, jeżeli pamiętam, ok, jeżeli nie, to poszukać informacji. Myślę, że takie informacje mogą być ciekawe dla osób, na przykład, które mieszkają w Polsce, ale może ktoś z moich widzów mieszka w Anglii i na przykład jest w ciąży, planuje być w ciąży. Te informacje myślę, że mogą być przydatne, bo ja pamiętam, że nie miałam zielonego pojęcia o niektórych rzeczach, więc szukałam, wszystko wertowałam w internecie, także myślę, że naprawdę niektóre informacje mogą komuś pomóc, przynajmniej mam taką nadzieję. Także chcę się do tego zabrać, ale pomału, żeby to było takie bardzo informacyjne i żeby to wszystko było takie prawdziwe, powiedzmy. Chcę Wam podać jak najbardziej prawdziwe informacje, najlepsze informacje, chcę się do tego przygotować. Okej, światło tutaj jest mega dziwne, tak pada mi na pół twarzy, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić, przykro mi. Miałam kilka pytań odnośnie tego dzbanka. Jest to dzbanek z Dr. Brown's, jest to amerykańska firma, jeśli się nie mylę. Ja w tym dzbanku robię mleko modyfikowane dla Eryka. Już praktycznie nie karmię piersią, niestety próbowałam wielu rzeczy, może nie wszystkiego, ale no moja laktacja niestety zanika, jest już 3 miesiące i tak naprawdę udaje mi się, jeżeli pompuję, to zebrać może 30 ml maksymalnie z 2 piersi, więc to jest to mega mało. Daję to oczywiście Erykowi, ale no prawie nic. Staram się go karmić najpierw piersią, a potem mlekiem modyfikowanym. Niestety praktycznie już nie mam mleka, no trudno. Także pozostaje mleko modyfikowane, dlatego kupiłam ten dzbanek już dawno temu. Jest on mega fajny, ponieważ ja przygotowuję formułę raz dziennie, a nie wiem ile tam piję, 6-7 butelek. Robię to sobie rano albo wieczorem, teraz akurat tak wychodzi, że robię po prostu wieczorem, bo jest godzina 19, tutaj mam formułę, ja akurat mam
taką sypię tutaj tyle, ile mam uncji. Są mililitry, tutaj są uncje. Uncje są po prostu łatwiejsze, ponieważ tak jak tutaj mam 32 uncji wody, to po prostu sypię 32 takie łyżeczki. I no to tak, sypiemy. Tak więc wsypałam tutaj 32 te łyżeczki, które wam wcześniej pokazałam. To jest reszta tego dzbanka i ja po prostu sobie to wkładam tu, zamykam i po prostu sobie mieszam tą formułę. Ta formuła, którą ja mam dla Eryka, to jest na anty-reflux i ona jest mega gęsta, dlatego mi też jest łatwiej to wymieszać, tą formułę w tym dzbanku, ponieważ jeżeli ja ją mieszam w butelce, to nie jestem w stanie tak naprawdę się jej domieszać, ponieważ nie chcę jej tak szejkować, ponieważ no, nie jest to dobre dla brzuszka. Takie zwykłe mieszanie nie daje nic, zostają grudy i tak dalej. Ta formuła jest, ja wam pokażę. Ona jest gęsta, bo ja tutaj mam zostawiona. Ona jest tak mega gęsta, ona nie jest taka zwykła, płynna, nawet zobaczcie jak na ściankach ona po prostu się osiada, po prostu zostaje i nie chce zejść. Ona jest po prostu mega, mega, mega gęsta. Dlatego właśnie, kiedy jest mi wygodniej, bo raz dziennie robię sobie to mleko modyfikowane i dodatkowo mieszam się super. Ja mieszam mleko modyfikowane w tym około 5 minut. Ja naprawdę polecam ten dzbanek. Ja go akurat kupiłam na Amazonie. Ciężko go było znaleźć, nie wiem czemu i był mega drogi, jak na zwykły plastikowy dzbanek. Okej, ma tutaj tą rączkę, tu wszystko, atest na plastik, ale kosztował on 20 funtów, naprawdę. Niestety nie mogłam znaleźć zamiennika, więc kupiłam ten. Ja go zobaczyłam na YouTubie, na filmiku jakiejś dziewczyny właśnie ze Stanów, dlatego go chciałam znaleźć i tak naprawdę tylko jedna firma go sprzedawała na Amazonie, więc go sobie zamówiłam. Są różne kolory, więc jaki się wam podoba. Naprawdę jest świetny ten dzbanek. Nie wiem, czy jest on w Polsce. Ja robię sobie raz tą formułę, wsadzam ją sobie do lodówki i po prostu sobie dolewam, podgrzewam i voilà, buteleczki gotowe. Czas podlać moje roślinki. Ja, będziecie się zaraz śmiać, ja nie podlewam ich konewką. Gdzieś w sumie mam konewkę. Może w garażu, nie wiem, muszę poszukać. Na chwilę obecną podlewam roślinki, oczywiście wodą, w mikserze. Tutaj są moje pomidorki i ogórek, które pokazywałam wam już w moich poprzednich vlogach. Niestety jakiś czas temu mieliśmy mały sztorm i krzesło spadło mi na ten krzaczek pomidorka i urwało mi od tego pomidorka i tego mi nadłamało tutaj, ale może coś z tego będzie, zobaczymy. Rosną mi już nowe pomidorki, tutaj mam jednego, tutaj mam dwa, tutaj mam, na tym mam tutaj jednego pomidorka, na razie jeden. A tutaj mam ogórka, nie wiem czy pamiętacie jaki był mały, teraz już jest ogromny. Zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś warzywko z tego. My właśnie wróciliśmy z zakupów z Costco i zaraz wam pokażę, co kupiliśmy. Tutaj mamy pomidorki, truskawki, 2 opakowania, kiwi. Te kiwi są mega, są to kiwi z Nowej Zelandii. One są w środku nie takie zielone, tylko takie żółtawe, są przepyszne. Awokado jem praktycznie codziennie na śniadanie, więc idzie u nas kilogramami. Tutaj mamy takie przekąski, to są chipsy z alg morskich. One są świetne, tu jest dodane troszeczkę wasabi i są po prostu mega jak dla mnie. Najlepsza przekąska ever. Tego jeszcze nie jedliśmy, także spróbujemy takie choróbki. Tutaj mamy takie kiełbaski pakowane pojedynczo, więc są bardzo fajne jako snaki, kiedy idzie się gdzieś w trasę. Na przykład tego jeszcze w sumie nigdy nie jedliśmy, więc będziemy próbować takie czekoladowo-karmelowe
czekoladki. Tu mamy filety z kurczaka, oczywiście je poporcjujemy i zamrozimy. Tu mamy rybki, bo planujemy zrobić grilla może jutro, więc 2 zużyjemy, a 2 sobie zamrozimy. Tutaj mamy takie zupki, one są każda w osobnym opakowaniu. Jest to taki ramen, czyli koreańska zupa. Te zupki właśnie pakowane są w taki sposób, każda w osobnym opakowaniu. Kupiliśmy kilka opakowań takich ryżów, one były w takim dużym w sumie opakowaniu, ale jak tylko przyjechaliśmy, to od razu je otworzyłam i wcięłam do zamrażalnika z tego względu, że jest mega gorąco. One są fajne, jak na przykład nie mamy czasu, żeby coś ugotować, tak na szybko wrzucić na patelnię, podsmażyć, przyprawić i voilà. W Costco kupuje się tak naprawdę duże opakowania produktów. Raczej rzadko można znaleźć coś takiego małego, powiedzmy. Woda na przykład, jeżeli jest pakowana, to tylko i wyłącznie po 12 minimum albo 24. Te filety, które Wam pokazałam, one tam miały ponad 2 kg i to jest w sumie najmniejsze opakowanie. Ryby, jak są właśnie pakowane, to jest minimum 4 w jednym opakowaniu. W Costco też tankujemy benzynę, bo jest taka możliwość, a jest troszkę tańsza niż normalnie gdzieś na stacjach. Ja bardzo lubię jeździć do Costco z tego względu, że mają tam bardzo fajne produkty, jest tam bardzo duża różnorodność produktów. A jeżeli chodzi o mięso, bo jestem mięsożercą, to mięso ma bardzo dobrą jakość, a cena do jakości naprawdę jest ok. Zawsze jak jeździmy, kupujemy dość sporo produktów, bo jeździmy raz w miesiącu, wszystko sobie porcjujemy, zamrażamy, jeśli chodzi o jakieś jedzenie. I to jedzenie mamy tak naprawdę na cały miesiąc. Mają też dużo różnych produktów, na przykład z Korei, ze Stanów. Za każdym razem jak jeździmy, są jakieś nowe produkty, których nigdy nie widzieliśmy. Często są też promocje i można kupić taniej, na przykład sprzęty RTV i AGD. Raz skorzystaliśmy i kupiliśmy odkurzacz. To ja już kończę moją zakupową opowieść, bo pewnie Was zanudzam. Widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania moich pozostałych odcinków, jeśli nie widzieliście, do subskrybowania, żeby wspierać mój kanał i łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Pa, pa!